Cześć, dzisiaj rozpakujemy sobie dwie przesyłki ze scyzorykami. Na pierwszy ogień pójdzie taka oto mniejsza. Jeśli dobrze mi się wydaje, to powinny tu być scyzoryki Victorinox kupione, uszkodzone w celach na części do regeneracji. Tak. I wymagają naprawy. Względnie posłużę jako dawcy. Ostatnio udało mi się zakupić fajny scyzoryk Wenger. Bardzo, dosyć drogi i rzadki. Do tamtego też potrzebuję części. A tu mamy takie scyzoryki Victorinox. Też mam kilka, nad którymi można by popracować. Fajne, bardziej wypasione wersje. Tak więc. I tu mamy taki oto scyzoryk. Co z nim jest nie tak? Tutaj wypas te kleszczyki. Potem kupione od kolegi z LX, od którego już widzieliście na filmach kilka scyzoryków. Ten jest całkiem fajny i nie wiem, co mu dolega. Miał być uszkodzony. A, tak. Mankament, że ma pęknięte ostrze główne. Więc nie będę podawał ceny, ale było bardzo opłacalnie. Ostrze jest do wymiany, gdyż posiadam właśnie kilka do wyczyszczenia, także posiadam kilka scyzoryków, które mają dobre ostrze, a cała reszta jest, no powiedzmy, licha. Więc spoko. Taki scyzoryczek z dobrym ostrzem i wyczyszczony i doprowadzony do używalności. No, wszystkie narzędzia chodzą ciężko, jakby leżał w jakimś syfie dosyć długo. Taki scyzoryczek to jest ponad 100 używany, jak się trafi. Więc dziękuję. Ja go rozłożę i poprawię. Całe wymaga rozłożenia. Tutaj jeszcze prowadnice są sklepane. To też trzeba będzie rozłożyć, wszystko poprostować. Ale ogólnie bardzo fajny scyzoryk. Tu mamy coś podobnego, tylko że innego. Tu mamy za to też czubek ostrza uszkodzony. Akurat też mam do takiego niebieskiego. Cały jest też zasyfiały. Ogólnie trzeba będzie... Dobra, nie będę się bawił w otwieranie. Szkoda mi paznokci. Tak już nadszarpniętych. Ale ogólnie scyzoryk tak samo do wyczyszczenia, umycia. Będzie trzeba zdjąć okładki, wrzucić do czyszczenia. Temu, co tu miało dolegać, główne ostrze jest tu. A ten ma uszkodzoną okładkę. Mam jedną okładkę, ale też jest spodziabana. Z tym będzie ciężej. Tutaj też jest walnięta. Ale z tego można przełożyć ostrze do tego. Chociaż w tamtym bardziej zniszczonym mam lepsze ostrze. I tak samo wymaga rozłożenia. Więc 3 fajne scyzoryki w cenie jednego sprawnego, a z tych 3 2 się zrobi i zostanie jeszcze dużo dobrych części. Więc spoko zakup. Teraz przejdziemy do czegoś jeszcze lepszego. Takie scyzoryki na co dzień ciężko
trafić na portalach aukcyjnych. I dobra. I mamy tutaj dużą liczbę scyzoryków. A to jest jednak pudełko z niemieckimi scyzorykami. Kupione w takiej liczbie, że starczy mi to do katalogowania na 2 dni. Jeżeli pewna osoba na LX zlikwidowała kolekcję, wstępna cena była troszkę wyższa. Dogadaliśmy się co do ceny i mamy tak. Jeden węgiel, fajnie, taki standardowy, zwykły, najprostszy. Też wymaga wyczyszczenia, był taki zapiaszczony, ale tak poza tym bardzo ładny, nic mu nie dolega. No i właśnie o to mi chodziło, bo mam teraz węgera, który potrzebuje tego znaczka, takiej okładki. Więc najprawdopodobniej szkoda, że będę go musiał zdekompletować, ale posłuży za dawcę do lepszego egzemplarza. Tak samo oszczep, które jest złamane, i tamten będzie pełnosprawny. Następnie scyzoryk taki oto. Wszystkie scyzoryki z tego, co było napisane, są niemieckie. Tu mamy markę Inox, też bardzo ładny. Musiał być drogi w swoim czasie. Tutaj mamy jakaś wpinka, akurat mało interesujące. Tutaj mamy kościany. Solingen, Herd, Kopf and Soul. Ładny, nic mu nie dolega, no jedynie do przeczyszczenia. Tutaj powinna być omega. Bardzo ładna. Wszystko pięknie. No, mogę powiedzieć tyle, że wyszły mnie te scyzoryki jakieś 13 zł za sztukę, więc praktycznie nierealne, żeby pojedynczo za tyle kupić następną omega werkę, żeby za jeden zapłacić tyle. No, duża to była kwota, ale się opłaciło. Też ładne. Wszystkie wymagają drobnego przeczyszczenia. Tutaj mamy taki otwieracz. Część takich, które już mam i się dublują, a względnie tutaj się dublują, to wymienię z kimś albo zostaną sprzedane. Jedyne, co im dolega, to to, że są troszkę przybrudzone. Tak, to są bardzo ładne. Mamy tu i jeszcze do niektórych, nie wiem, czy to do tego, ale niech sobie będzie. Tu mamy takie ślicznotki. Bardzo dobry zakup. Wydałem sporo pieniędzy, gdyż scyzoryków jest akurat około 30, ponad 30, ale przy takiej ilości to śmiesznie niskie pieniądze, więc super. Wyjdź. Tutaj mamy taki Niko, też bardzo ładny, no praktycznie w dobrym stanie, do przeczyszczenia można wynosić. Tutaj jest odpowiednik polskiego Gerlacha, otwieracz ze scyzorykiem do kompletu do moich 3 Gerlachów. Coś tu jest? Nie ma. Dobra. Tutaj mamy taki. We wszystkich sprężyny są ok, no jedynie są przybrudzone.
Ale to przemycie wacikami powinno załatwić sprawę. Więc super. Tutaj taki, ten jest troszkę gorszy stan, ale też ładne okładki, jedynie ostrze. W porównaniu z tym, co mi się zazwyczaj uda kupić. Raz się udaje gorsze, raz lepsze, ale te scyzoryki są piękne. Szkoda, że Polska takich ładnych nie produkowała. Było kilkanaście wzorów tego metalowego Gerlacha. No a tutaj to jest kilkadziesiąt. Ten ma złamane małe ostrze. No to Williams. Bardzo ładny Solingen. Tu mamy sprężynkę walniętą. Dolmar Inox. Tak więc cała sterta najróżniejszych. Część jest podobna, tylko z innymi reklamowymi nadrukami i inną fakturą. Henkes. Mam niemiecki scyzoryk z II wojny światowej, który jest z tego producenta. Niestety ma złamane ostrze główne. Nie wiem, czy właśnie nie taki ten nie posłuży. No szkoda go, bo jest dobry. Jakby był uszkodzony, to by poszedł na przeszczepy. A tak to żal niszczyć. Trzeba będzie wybrać, co lepsze. Pełno. Super. Zaraz sobie policzymy, ile ich mamy. Schneider. Nie, Shields coś. Super. Jest ich tak dużo, że Rossfry, ten jest bardzo ładny. Nóż dźwigniowy, sprężynowy, który posiadam, jest tego samego producenta. No, dwie czaple, czy żurawie. I już mi tak nie chce zbierać. O, właśnie, mamy Rossfry. Więc elegancko. Jeszcze z pochewką, tylko ubrudzony plasteliną. Ktoś się tutaj bawił czymś. Niestety. Taki oto powtarzający się egzemplarze. No, przy takiej kwocie dużej, którą wydałem, to będę musiał puścić w dalszy obieg. I tak samo te mniej ciekawe. Tu mamy taki mały. Nie ma oznaczeń. No name z pochewką. Czy nie jest coś? Rejnike. Reszta nieczytelna. I kolejne. Też ślicznutka. Przy tej ilości scyzoryków, same wbicie do mojego katalogu, porobienie zdjęć to zajmie cały dzień. Zaraz sobie policzymy, ile ich jest. Tylko jeszcze przejrzymy te tutaj. No, Solingen Germany też. No ciężko zapłacić mniej za te scyzoryki niż 25 zł zazwyczaj, bo w takich cenach chodzą. Mnie się hurtowo udało zapłacić połowę tego, więc to jest otwieracz do taśmy, listów, czegoś. Nie wiem do czego, ale ładny zostanie jako nietypowy. Tutaj Rossfry też. Drugi już tej firmy. Tu mamy taki inoxik zwykły. Kolejny bardzo ładny. No, wszystkie są tak ładne, że ciężko stwierdzić, który jest ładniejszy. Ostatnio taki scyzoryk na giełdzie w Dąbrowie Górniczej
sprzedawca miał za 55 zł. Z tego co widziałem, to te scyzoryki w podobnych cenach stoją, ale tak zazwyczaj około 30 zł. No, kolejny taki Otto Cam. Ten już jest taki zmęczony. Może pójdzie do ludzi. Tu mamy drewniane okładeczki. Co to pisze? Booker and Solingen. 2 ostrza. No naprawdę ładna kolekcja. Cieszę się, że udało mi się ją dostać w ręce. Postaram się zadbać o nią należycie. Niestety część będę musiał, tak do zdoblowanych, część pójdzie do ludzi. Niektóre Omega bez Fray. Wygląda jak Omega, a nie ma oznaczeń, że Omega. Toż to oszukaństwo, państwo. Solingen. No dobra, skoro ten nie ma żadnych oznaczeń, a tu jest bardzo podobna Omega, no to Omega zostanie, a ten drugi pójdzie. Niestety milionerem nie jestem i też muszę się liczyć z kosztami, ale co to jest? Ale i tak przynajmniej 2/3 u mnie zostanie. No to taki niepozorny, co to może być? No do wyczyszczenia. A ten wygląda jak srebrny. Taki zwykły mały. Więc bardzo udany zakup. Bardzo udany zakup. Transakcja była przeprowadzona poza portalem, gdyż przy tej kwocie już musiałby sprzedawca zapłacić podatek. Więc no, zaufałem i na szczęście się nie przejechałem. Czyli dziękuję i takim oto ujęciem żegnam Was do następnego unboxingu. Jeśli chcecie więcej filmów obejrzeć, to zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę i zostawcie jakiś fajny komentarz. Dzięki.